Na początku lat 90. minionego wieku niemiecką sieć kolejową na wyspie Uznam jej zarządca zaproponował zlikwidować. Koszt eksploatacji przekraczał malejące wpływy z biletów, infrastruktura i tabor były zaniedbane, rosła też motoryzacja w obszarze byłego NRD. W końcu przerwano też ruch na promowej przeprawie kolejowej łączącej wyspę z kontynentem. Jednak lokalne władze i społeczność zdecydowanie zaprotestowały przeciw likwidacji i zaproponowały realizację planu naprawczego nazywanego projektem UZEDOM. Czy plan ten wypalił i jak obecnie wygląda transport kolejowy na wyspie Uznam? O tym porozmawiamy w tym odcinku, zapraszam Was do oglądania. Uznam jest przybrzeżną wyspą, leżącą na pograniczu Polski i Niemiec. Ma prawie 450 km² powierzchni, z czego ponad 80% przynależy do Niemiec. Powierzchniowo wyspę możemy porównać do największych miast w Polsce. Jest to 1/3 większa od Krakowa i o kilkanaście procent mniejsza od Warszawy. Obszar ten zamieszkuje jednak znacznie mniej ludzi, bo w sumie około 77 000. Na wyspie występuje średnio 1906 godzin słonecznych w ciągu roku, co daje najlepszy wynik w skali regionów w Niemczech i Polsce. Z tego powodu nazywa się ją też Wyspą Słońca. I rzeczywiście, w czasie mojego pobytu przez większość czasu było słonecznie. Ten fakt plus 110-kilometrowa linia wybrzeża nad Morzem Bałtyckim w efekcie sprawiły, że Uznam to popularny kierunek wypoczynku. Liczni turyści pojawiający się tu w sezonie wymagali sprawnego zapewnienia transportu wzdłuż wyspy i alternatywy dla rosnącego ruchu samochodowego na dwupasowych drogach na wyspie. Alternatywę w transporcie osób tworzy dziś sieć kolejowa, wchodząca w skład UZEDOMer Beiderbahn, Uznamskiej Kolei Nadmorskiej. Dalej posłużymy się niemieckim skrótem UBB. Linie kolejowe na wyspie mają łącznie ponad 54 km długości. Główna trasa łączy stację Świnoujście Centrum z Wolgast. Na tej trasie w niewielkim Zinowic, leżącym niedaleko Wolgast, rozpoczyna się też odgałęzienie z torem do Peenemünde. Linie przystosowane są do poruszania się składów z prędkością do 80 km na godzinę. Główna linia, poza dostosowaniem do obsługi ruchu regionalnego, może też służyć odprawie pociągów dalekobieżnych. Stacja w Heringsdorfie ma zresztą przedłużony peron o długości 310 metrów. Kiedyś docierały tu nawet połączenia z odległego około 250 km Berlina. Czy jednak dziś dojazd koleją z wyspy Uznam do Berlina jest nadal możliwy? Najbliższym wyspie punktem styku sieci UBB z krajową siecią kolejową w Niemczech jest stacja w Zusow. To miejscowość położona już na części kontynentalnej, 18 km od Wolgast. W miejscu tym spotyka się m.in. pociągi DB Regio jadące w kierunku Berlina i Stralsundu. Dojazd z przesiadką do Berlina jest więc jak najbardziej możliwy. Co więcej, połączenia są ze sobą skomunikowane. Pociąg UBB przyjeżdżał na stację wcześniej i następnie czekał na pasażerów nadjeżdżających składami Deutsche Bahn z obu kierunków ruchu. Obecnie jednak w sezonie ponad połowa kursów UBB dojeżdża ze Świnoujścia do Stralsundu, a pozostałe kończą trasę znacznie wcześniej, w większości w Wolgast, więc istotne pozostało tylko skomunikowanie w kierunku Berlina. Czy podobnie działa połączenie obsługujące odgałęzienie na wyspie do Peenemünde? Jak myślicie? Naturalnie i w tym przypadku nie mogło być inaczej. Kursy na obu liniach są tu ze sobą wzajemnie skomunikowane. Skład przyjeżdżający od strony Świnoujścia zapewnia możliwość przesiadki do podstawionego na stacji w Zinowic pociągu w kierunku Peenemünde. Na tej trasie kursy odbywają się co godzinę. W sumie nie wspomniałem Wam jednak o częstotliwości na linii podstawowej. Tu również mamy kursy co godzinę, ale w sezonie turystycznym rozkład w ciągu dnia jest zagęszczony i są okresy doby, gdy kursy odbywają się co pół godziny.
Czy jednak do Świnoujścia pociągi UBB dojeżdżają od zawsze? Połączenie kolejowe Świnoujścia z resztą wyspy istniało tu już w XIX wieku. Jednak w czasie II wojny światowej miasto zostało zbombardowane, a infrastruktura kolejowa uległa częściowemu zniszczeniu. Przywrócenie połączenia z resztą wyspy stało się też problemem politycznym, bo w ramach postanowień Układu Poczdamskiego Świnoujście przeszło z rąk niemieckich do polskich. Kilka lat po wojnie istniejące połączenie ostatecznie rozebrano. Okazją do przywrócenia połączenia niemieckiej części wyspy z częścią polską stało się dopiero wejście naszego kraju do Unii Europejskiej i tak zwane otwarcie granic. Momentalnie w tym obszarze wzrósł ruch transgraniczny, co stało się motorem do przedłużenia linii kolejowej dalej za przystanek Albek-Grence. Nowy, prawie 1,5-kilometrowy odcinek do stacji Świnoujście Centrum otwarto w 2008 roku. Ta krańcowa stacja znajduje się w odległości około 1,5 km od znanej już Wam przystani promów w centrum miasta. W Świnoujściu stałego połączenia kolejowego na drugi brzeg Świny nie doświadczymy, ale czy jednak po przeciwnej stronie wyspy Uznam działa jakieś stałe połączenie kolejowe z kontynentem? Cofamy się do 2000 roku, gdy wykonano milowy krok dla ponownego stałego połączenia kolejowego z kontynentem. Otwarto wtedy jednoskrzydłowy, drogowo-kolejowy most zwodzony w Wolgast. Przeprawa ma swój rozkład jazdy i określone pory podnoszenia, co zapewnia jednostkom wodnym dalszą możliwość płynięcia pianą, cieśniną łączącą Morze Bałtyckie m.in. z Zalewem Szczecińskim. Most zapewnił możliwość dalszego rozwoju sieci połączeń kolejowych i przedłużenie linii aż do Stralsundu. Zanim jednak powstał ten most, wagony transportowano promem kolejowym. Pamiątką po dawnych czasach Wolgast pozostał parowy prom kolejowy Stralsund, zacumowany przy nabrzeżu. Prom ten przed II wojną światową obsługiwał nawet Świnoujście, zapewniając transport na drugi brzeg Świny. Na pokładzie promu przewożono jeden lub parę wagonów wchodzących w skład pociągu łączącego Świnoujście ze Szczecinem. Po wojnie w Wolgast na obu brzegach Piany zbudowano stacje promowe z połączeniem torowym. Od tego momentu prom obsługiwał ruch towarowo-pasażerski. Stuletnia jednostka jednak w 1990 roku musiała zostać wycofana z ruchu ze względu na pogarszający się stan techniczny, a dziś na jej pokładzie działa Muzeum Miasta Wolgast. Na początku XXI wieku UBB kupiło 23 niskopodłogowe spalinowe zespoły trakcyjne GTW 2x6. Składy zbudowało konsorcjum firm Adtrans, Bombardier i Stadler. Wewnątrz spotkamy dość nietypowy układ siedzeń 3+2, ciekawa jest też przestrzeń składu podzielona na 3 człony. Człon środkowy zawiera silniki, jest tam zresztą bardzo głośno, a skrajne człony zapewniają przestrzeń pasażerską z kabinami sterowniczymi na obu krańcach. W jednym takim zespole na miejscach siedzących usiądzie 126 pasażerów.
Wewnątrz naturalnie dostępna jest toaleta, wydzielone zostały też miejsca na rowery. Na najbardziej obłożonych pasażerami odcinkach kolej obsługiwana jest składami złożonymi z 2 takich jednostek. Jeśli chodzi o udział niskiej podłogi na całej długości pojazdu, to wynosi on 70%. Zanim na kolei pojawiły się zespoły GTW, UBB korzystała z lekkich wagonów serii BR. Część z nich była wagonami spalinowymi, a część wagonami sterowniczymi, które trzeba było łączyć z wagonem spalinowym. Po dostawie nowych składów w 2002 roku większość szynobusów tego typu sprzedano do Rumunii. 2 wagony można jednak nadal oglądać przy stacji kolejowej w Heringsdorfie. UBB na wyspie Uznam to nie tylko kolej, ale też komunikacja autobusowa. Jej sieć podzielona jest na rejon północny z punktem przesiadkowym Wolgast i południowym m.in. zapewniający dojazd do przystanków kolei oraz miasta Uzedom. Nie są to zbyt często kursujące połączenia, zazwyczaj w ciągu dnia wykonywanych jest po kilka kursów na każdej z tych linii. Jaka przyszłość czeka kolej na wyspie Uznam? Na pewno motorem napędowym była tu modernizacja infrastruktury i budowa nowego połączenia ze Świnoujściem, największym miastem na wyspie Uznam. Mówiło się też o możliwości połączenia kolejowego Świnoujścia z portem lotniczym w Heringsdorfie i dalej śladem byłej linii Ducherow-Świnoujście. Odbudowa trasy zniszczonej w czasie II wojny światowej wraz z charakterystycznym mostem podnoszonym w Karninie miałaby pozwolić skrócić czas podróży między Berlinem a Uznamem z 4 do około 2 godzin. Koszt odbudowy szacowany był jednak na 147 milionów euro. Niestety raport przygotowany w tej sprawie wykazał nieopłacalność realizacji tej inwestycji. Kolej na wyspie Uznam jest o tyle ciekawa, bo to przykład działania kolei transgranicznej. Budową linii i jej eksploatacją zajmuje się zagraniczny zarządca infrastruktury, co w skali kraju jest nietypową sytuacją. Równocześnie kolej działa na wyspie i przez wiele lat musiała ponosić tego konsekwencje, gdy wagony przeprawiano promami i brakowało stałego połączenia. Dziś kolej działa stabilnie, ma nowoczesny tabor, wyremontowaną infrastrukturę i atrakcyjny rozkład kursów. To wydaje się dość prosty przepis na sukces, który może mieć miejsce nie tylko w Niemczech, ale również w Polsce, patrząc po rozwoju kolejowych połączeń aglomeracyjnych. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!